Ciężko mi było usiedzieć w miejscu i wypoczywać, zresztą praca mnie sama znalazła. Problemy w innych branżach, ponieważ ja teraz funkcjonuję w branży edukacyjnej, są dokładnie te same. To jest coś, co będziemy kontynuować realizację. Jeszcze mamy parę odcinków w zapasie. To doświadczenie, które macie, które zbieracie, ono się przydaje na lata. I nie chodzi o to oczywiście, żeby robić teraz z małej firmy korporację. Jak te procesy przekładać, jak je usprawniać, jak wdrażać, jak poradzić sobie jako menadżer tak naprawdę w każdym możliwym środowisku. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rekowski. Zaczynamy już 6. sezon. Niesamowite, już jesteśmy z wami ponad pół dekady. Wow. Ale to zleciało, nie? Tak, ale ten czas zleciał. Więc witamy się po wakacjach we wrześniu. No co, powiemy wam parę słów, co u nas słychać, co się ostatnio działo, jakie mamy plany na ten sezon. Więc zaczynamy. No a działo się dużo, nawet bym powiedział bardzo dużo, bo tak jak pamiętacie odcinki przed wakacjami, przeszliśmy przez layoffy, zwolnienia grupowe, przez różne akcje, mieliśmy trochę wywiadów, mieliśmy trochę tematów związanych z apteczką lidera, czyli tutaj z produktem, który dalej tworzymy i który idzie w sumie wolniej niż byśmy chcieli, bo nie wiem Krzysiek jak ty, ale ja w sumie urlopu nie zdążyłem sobie zrobić, jak to u ciebie było? No właśnie, tak myślałem, że jak wylali nas z pracy, to będzie dużo wolnego i będziemy mogli sobie odpoczywać, a przy okazji będziemy robić jakieś fajne rzeczy nerd managementowe. Niestety nic bardziej mylnego, bo zadań się mnoży bardzo dużo. Na samym początku, przed wakacjami, nasz oddział firmy, w której pracowaliśmy, został zlikwidowany. I to było ciekawe i istotne dla nas wyzwanie. Mamy o tym odcinek nagrany oraz również będziemy występować już za około 3 tygodnie na konferencji Beyond Code w Beskidach. To było dla nas ciekawe wyzwanie z punktu widzenia właśnie leadershipowego, menedżerskiego. W jaki sposób przeprowadzić cały nasz dział, nasze zespoły przez tę zmianę, która była, no można powiedzieć, brutalna dla wielu osób, zwłaszcza tych, które były bardzo długo w naszej firmie. I też wiecie, jaka jest sytuacja na rynku, nie jest teraz łatwo znaleźć pracy, więc to było dla nas duże wyzwanie, takie mentalne, czasowe również i o tym nagraliśmy odcinek, zapraszamy do obejrzenia, link w opisie. I to jest rzecz, która jest bezcenna, bo z jednej strony przeprowadziliśmy zwolnienia od strony Krzyśka jako menadżera całego działu odpowiedzialnego za cały kraj. Z mojej strony jako menadżera i przedstawiciela pracowników odpowiedzialnych za wszystkich ludzi i całą załogę. Także to było ciekawe wyzwanie, które sprawiło, że mieliśmy unikalny zestaw doświadczeń od strony i Krzyśka jako menadżera, który prowadził cały kraj, cały oddział w Polsce. Mnie jako przedstawiciela pracowników, który odpowiadał za całą załogę i konsultacje ze spółką od strony odejść grupowych. Mega ciekawa rzecz i też dzięki temu zaczęło się pojawiać wiele kontaktów. I tak samo jak Krzysiek, myślałem, że dobra, no, coś sobie odpocznę, chociaż ja już byłem bardziej nastawiony, że odpocznę mało z racji tego, że już nawet przed tym procesem zwolnień już miałem tematy, które mnie angażowały mocno. Tak się okazało, że kiedy się uwolniła przestrzeń, zamknęliśmy tutaj firmę wcześniejszą, to się okazało, że tej pracy jest teraz tyle, że właściwie wakacje to ja sobie zrobię w grudniu. To skoro już zacząłeś o tym opowiadać, to opowiadaj, co tam u Ciebie, co teraz fajnego robisz. Dalej pracuję jako menadżer, tylko tym razem jako menadżer projektu odpowiedzialny za stawianie lokalnych społeczności w klubie 555. Teraz może pamiętacie te nasze odcinki, nawet mieliśmy kilka takich odcinków, czy lider musi być rannym ptaszkiem, też podlinkujemy do tego odcinka. To był stary odcinek nagrany, gdzie żeśmy mieli, pamiętasz tę dyskusję? Bo no, to było dawno temu. Ja wstaję rano, a Krzysiek wstaje późno. Ja najbardziej produktywny jestem z rana, Krzysiek najbardziej produktywny w nocy, więc od dobrych 5 lat dołączyłem do klubu 555, który prowadzi Fryderyk Karzełek. Okazało się, że Fryderyk Karzełek ma również taką firmę, która się nazywa Heksagon, jest to firma szkoleniowa i razem z Heksagonem postanowiliśmy otwierać lokalne społeczności, które uczą się 13 nawyków, jest to mega fajny system, do tego, żeby wdrożyć je w życie, bo mój problem i to, co robimy w Nerd Management i to, co robię teraz w lokalnych klubach, to jest
zmiana wiedzy i doświadczeń i tego wszystkiego, co mamy w tych książkach, na to, żeby wdrożyć to w praktyce i mieć realne efekty. No i to jest super sprawa, bo budujesz wizję i potem ją realizujesz. Masz tutaj dużą swobodę w tym, żeby to robić, bo właściwie budujesz te struktury od zera, prawda? No dokładnie. Jestem odpowiedzialny za cały projekt, za to, jak on wygląda, jak on działa, jak on funkcjonuje. Też mam świetnych partnerów do współpracy, z którymi ustalamy co, gdzie, jak, po co i dlaczego. Więc tak naprawdę całość budowy jest na mojej głowie, więc daje to z jednej strony mega wielkie możliwości, ale z drugiej strony mega wielką odpowiedzialność za cały projekt, ponieważ do tej pory mamy otwarte 23 kluby, które przez pierwsze pół roku funkcjonowania projektu tam się przewinęło około 1000 osób. Aktualnie to jest około 200 aktywnych klubowiczów. W tym tygodniu otwieram 2 albo 3 nowe kluby i to się będzie rozkręcać, więc tak naprawdę plan jest, żeby do końca roku otworzyć 40-50 takich klubów, w których będzie po kilkadziesiąt osób, więc tak naprawdę planujemy do końca roku zrobić tak, że będzie to społeczność, która będzie miała parę tysięcy ludzi zaangażowanych, kilkudziesięciu czy kilkuset liderów, których trzeba poprowadzić i to wszystko zarządzić. Czyli z jednej strony zarządzam projektem całościowo, ale też współpracuję z wszystkimi liderami po to, żeby ich zorganizować pracę, ułożyć, więc też te wszystkie rzeczy, które przerabialiśmy we wcześniejszych pracach, nasze doświadczenia tak naprawdę teraz są do zweryfikowania, czy to jest dalej aktualne, czy to działa, czy to generuje problemy i przede wszystkim, co jest najbardziej ciekawe, to czy to działa w innej branży, bo Nerd Management powstało przecież dla branży IT i to jest podcast dla przyszłych i świeżo upieczonych liderów z branży IT. A jak się okazuje, problemy w innych branżach, ponieważ ja teraz funkcjonuję w branży edukacyjnej, są dokładnie te same, więc to jest w ogóle ciekawe. A o tym odniesieniu do innych branż w stosunku do Nerd Management jeszcze powiemy Wam za chwilę. Oczywiście zobaczcie w opisie tego odcinka, Paweł wrzuci tam na pewno linki do klubów, które tworzy. Może to jest coś, co Was zainteresuje, rzućcie okiem, zobaczcie. No, Pawła już znacie, więc będzie Wam łatwiej wejść w tę inicjatywę. A Krzysiek, powiedz, co u Ciebie? Ja też dosyć szybko znalazłem nowe zajęcie. Ciężko mi było usiedzieć w miejscu i wypoczywać. Zresztą praca mnie sama znalazła. Teraz pracuję w stosunkowo niedużej firmie, która specjalizuje się w danych, czyli specjalizujemy się w obróbce danych, prezentacji danych. Pomagamy firmom, które mają dużo danych, ale nie za bardzo potrafią je wykorzystać. Ale z drugiej strony też wykonujemy takie prace deweloperskie dla firm właściwie z całego świata, bo mamy i z wschodu, i z zachodu. Ta firma dosyć szybko się rozwija. Ja tam pełnię rolę Chief Operating Officer. To jest taka fajna rzecz, by wiele tych lat doświadczenia, które zbierałem właśnie w poprzedniej pracy, teraz mogę to przekuć na trochę taki wyższy poziom, nie taki bezpośrednio i stricte związany z software developmentem, bo tutaj odpowiadam za optymalizację pracy właściwie całej firmy, za to, żeby te operacje się odbywały i to jest bardzo, bardzo fajne wyzwanie. Też tak jak Paweł tutaj w mniejszej firmie to sprawstwo jest większe, można więcej rzeczy robić właściwie z dnia na dzień, podejmować jakieś decyzje, usprawniać, wprowadzać. Bardzo się cieszę, że to robię. Super fajne wyzwania. Na pewno będziecie mogli słyszeć o moich doświadczeniach z tej pracy, no bo jednak trochę inna skala, inne problemy, ale również będę mógł się odnosić do tego, co już wiem z dużej korporacji. W pracy menadżera, w pracy lidera, zobaczcie jak to się układa. Zaczynacie pracę jako specjalista, trafiacie później jako menadżer, zbieracie swojego doświadczenia w jednej firmie, w jednej branży i później możecie przechodząc do następnych projektów. Czy to będą side projekty, czy to będzie zmiana pracy, czy to będą layoffy i przymusowa zmiana pracy. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo to doświadczenie, które macie, które zbieracie, ono się przydaje na lata, więc tak samo istotne jest to, że my nagraliśmy już kilkaset odcinków, które możecie obejrzeć, możecie do nich wrócić. Praktycznie 99% z nich to są takie evergreeny, które zawsze będą aktualne, a jeżeli przestaną być, to nagramy je jeszcze raz. I ta wiedza przyda Wam się w każdym następnym projekcie, w każdej następnej firmie. My to widzimy bardzo mocno na swoim przykładzie, bo ja biorąc doświadczenia stricte z IT od strony motywowania ludzi, od strony spotkań 1 na 1, od strony ustawiania procesów, od strony planowania, od strony roadmap, to wszystko tak naprawdę w tym momencie jestem w stanie aplikować w innej branży, gdzie się okazuje, że
Ludzie robią wielkie oczy, że w ogóle to może tak działać, że można to robić tak naprawdę rzeczy lepiej, szybciej, łatwiej, wygodniej, przyjemniej i w ogóle współpracować na zupełnie innej płaszczyźnie i na zupełnie innym poziomie w innej branży. I to się okazuje, że to się da przenieść jeden do jednego. Ty tak naprawdę zostajesz w branży tej samej, ale też widzisz różnicę, nie? Bo wcześniej to robiliśmy konkretny soft wewnątrz, to był cały, powiedzmy, taki wewnętrzny software house, a teraz macie klientów na zewnątrz, więc też chyba jest trochę inaczej, jak to u Ciebie wygląda. Tak, właśnie zapomniałem o tym wspomnieć na początku, ale robimy projekty dla klientów zewnętrznych, ale z drugiej strony też rozwijamy własne produkty w takim startupowym klimacie, czyli one nie są jeszcze publiczne, więc nie słyszeliście o nich, ale przygotowujemy własne produkty, z którymi chcemy wejść na rynek, chcemy je rozwijać. To jest bardzo ciekawe, że jak pracowałem w korpo, no to widziałem, że brakuje pewnych takich elementów, takiej elastyczności, która jest charakterystyczna dla startupów czy dla małych firm. A z drugiej strony teraz pracując w małej firmie, widzę, że pewnych rzeczy z korpo możemy się nauczyć i ściągnąć jakieś pomysły. I nie chodzi o to oczywiście, żeby robić teraz z małej firmy korporację, ale żeby jakieś tam procesy usprawniać, pewne rzeczy układać. To, co jest moim zdaniem ważne, to jest to, że mając pewne wartości, znając pewne schematy, można działać w różnych środowiskach, bo podstawy są zawsze takie same, zawsze pracujemy z ludźmi, czy to z takimi ludźmi, czy z innymi, ale z ludźmi i bardzo dużo tutaj tych rzeczy jest wymiennych, możemy się uczyć z różnych branż, z różnych rodzajów firm, to jest chyba to najważniejsze. I to jest coś, czym będziemy się przede wszystkim zajmować w tym roku, czyli jak te procesy przekładać, jak je usprawniać, jak wdrażać, jak poradzić sobie jako menadżer tak naprawdę w każdym możliwym środowisku. Niezależnie czy to jest mały software house, czy to jest duża korporacja, czy może wynosimy się w ogóle na nieznane wody i zupełnie inną branżę. I z takich ciekawostek, bo to jest kolejna rzecz, której nie do końca się spodziewaliśmy, a dokładnie zalew klientów, którzy się zgłaszają do nas, chcący przeprowadzić szkolenia, wyszkolić swoich liderów, czy przeprowadzić warsztaty w swojej firmie. Takich zgłoszeń mamy kilkanaście i kilka szkoleń będziemy prowadzić teraz dosłownie na dniach. I co ciekawe, część tych klientów jest totalnie z innych światów, o których nigdy byśmy nie wpadli, że my jako menadżerowie w IT możemy im pomóc, a okazuje się, że wszyscy, absolutnie wszyscy, w każdej branży, wszyscy menadżerowie przyszli lub świeżo upieczeni, mają dokładnie te same wyzwania, dokładnie te same problemy i teraz jeżeli u Was w firmie potrzebujecie takiego szkolenia, potrzebujecie wyszkolić swoich ludzi, czy potrzebujecie zbudować nowych liderów, to dawajcie znać. Kalendarz mamy mega zapchany, ale myślę, że warto porozmawiać. Jeżeli jesteście zainteresowani, to wejdźcie na nerd.management/konsultacje. Tam możecie wypełnić formularz, no i zobaczmy, co możemy razem zrobić. No i pamiętacie prawdopodobnie, że mówiliśmy o takim projekcie, który nazywa się Apteczka Lidera, czyli taki podstawowy narzędziownik dla każdego lidera. To jest coś, co będziemy kontynuować realizację. Jeszcze mamy parę odcinków w zapasie na tematy takie zupełnie podstawowe. Jak już nam się trochę zluzuje tutaj z różnymi inicjatywami, które mamy na początek roku szkolnego zaplanowane, czyli teraz właśnie na jesień, to wchodzimy mocno z tym tematem i na pewno od nas usłyszycie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, kiedy wystartujemy z apteczką, to zapisujcie się na nasz newsletter nerd.management/newsletter, bo tam na pewno będziemy o tym informowali. To jest tym bardziej istotne, jeżeli na przykład dopiero rozważasz awans na menadżera, zastanawiasz się, czy Twoja ścieżka jako specjalisty może się kończy, może czas podjąć nowe wyzwania, a może się zastanawiasz nad zmianą pracy. Więc to mega istotna rzecz, żeby ten narzędziownik mieć jak największy i to jest coś, co ja na przykład widzę z tej całej zmianie, która się wydarzyła przez ostatnie kilka miesięcy, że posiadanie tych wszystkich narzędzi w swojej skrzynce narzędziowej jest bezcenne i to tak naprawdę daje ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy, żeby zarabiać więcej, robić fajniejsze projekty, pracować z ciekawszymi ludźmi, mieć wachlarz narzędzi, wachlarz rozwiązań tak szeroki, żebyście byli w stanie rozwiązać wszystkie problemy i tym będziemy się w tym roku zajmować. Także mamy nadzieję, że odpoczęliście przez wakacje, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, naładowaliście baterię i teraz możemy już zacząć cisnąć z powrotem. W tym roku szkolnym, czyli do czerwca, będziemy Was przygotowywali do tego, żebyście byli jeszcze lepszymi liderami, żebyście awansowali, żebyście się rozwijali. Tyle na dzisiaj.
Widzimy się przez najbliższe kilka miesięcy do wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Cześć. Cześć.